złodziejowy.pl. Herbata złodziei to coś, co wymyśliłem, bazując i inspirując się moim ulubionym olejkiem 4 złodziei, który z kolei związany jest z octem 7 złodziei. Trochę zamieszane. Wszystkiemu winna jest dżuma w Europie. Czarna śmierć, która swego czasu wyludniła połowę naszego kontynentu. I fajna historia się z tym wiąże, fajna legenda, ponieważ no tak naprawdę nie ma na to dowodu, że rzeczywiście byli tacy złodzieje. Okazuje się, że była grupa, no jeszcze nie złodziei, ale handlarzy egzotycznymi rzeczami, pachnidłami, ziołami i różnymi rzeczami z importu. No i kiedy rozszalała się dżuma, niestety porty zamknięto, oni zostali bezrobotni, no i bez środków do życia. Jęli się więc grabieży, a właściwie to szabrowali domy tych, którzy umarli na zarazę, ponieważ ich dobytek leżał nietknięty, wszyscy bali się, że się zarażą. Tymczasem oni się nie zarażali i sobie zabierali co chcieli, zostali pojmani, no i powiedziano im, że grozi im oczywiście kara bardzo surowa, bo śmierć za taką kradzież notoryczną, chyba że wyjawią, w jaki sposób zabezpieczyli się przed zarazą. No i oni zdradzili wtedy przepis na olejek złodziei, czyli właściwie początkowo ocet złodziei, czyli specjalny octowy macerat, w którym wymoczono różne zioła, czosnek, rutę, szałwię i tak dalej, oraz bardziej egzotyczne, takie jak cynamon, i goździki i cytrynę. No i tutaj się zaczynają już rozbieżności. Niektórzy całą tę historię przenoszą później, ponieważ dżuma nawiedzała Europę tyle razy, że właściwie może to być i XIV wiek, i XVI. No i właśnie z tym XVI i XVII troszeczkę będzie bliżej, ponieważ wiąże się z tym jeszcze postać tego lekarza. Na pewno kojarzycie kapelusz, gogle, ten ptasi dziób i powłóczysta szata. Taki lekarz zarazy dżumy. Mówi się, że ten olejek znajdował się w dziobie tego ptaka, tej maski, po to, żeby filtrować morowe powietrze. Wtedy uważano, że dżuma roznosi się właśnie przez morowe powietrze. Między innymi w tym celu siedziano w rynsztoku. Wierzono też, że smród odpędza to powietrze. W sensie, kiedy jest smród, znaczy, że nie jest to morowe powietrze. Jak przestawało śmierdzieć, znaczy, że było miejsce na morowe powietrze. Tak to rozumiano. Więc zdrowi siedzieli w rynsztoku albo pachnieli pięknie olejkiem 4 złodziei. No i to znalazło się tam w dziobie. Inna wersja tej historii mówi, że po prostu oni za kradzież zostali zmuszeni do chowania zwłok osób, które umarły na dżumę, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci, ponieważ no, siłą rzeczy każdy się zarażał, a oni to przeżyli. No i tutaj znów musieli zdradzić przepis na ocet 7 złodziei, a docelowo na olejek 4 złodziei, czyli to, co teraz możecie kupić, to, czego się używa do przyczyn, no, ja głównie aromatycznych, ponieważ pięknie mi to pachnie, ale to jest również bakteriobójcze, grzybobójcze, roztoczobójcze, można tym psikać zasłony, meble, można siebie, można płukać usta, popijać rozcieńczone, zakraplać do uszu. Ma to masę zastosowań, jest to kompozycja odpowiednio dobranych olejków eterycznych, różnych rzeczy, troszeczkę egzotycznych, troszeczkę w średniowieczu nieznanych, aczkolwiek historia jest fajna, zapach jest fajny, no i da się z tego zrobić też fajną herbatę. Przepis na herbatę złodziei, swoją drogą złodziei albo złodziejów. Znalazłem w słowniku, że obie wersje są poprawne, aczkolwiek lepiej mi brzmi złodziei, więc to będzie herbata 4 złodziei i ja w sumie mógłbym ją nazwać herbatą 5 złodziei, chociaż olejek 4 złodziei też zawiera 5 składników, bo teoretycznie ocet 7 złodziei miał 7 składników. Generalnie jest taki chaos, że możemy sobie to nazwać jak chcemy. Olejek możecie kupić sobie bez problemu, czy to gotowy, czy to sobie samemu zmieszać z olejków eterycznych poszczególnych składników, czyli goździków, cynamonu, cytryny, eukaliptusa, rozmarynu. Taki jest skład tego obecnie, powiedzmy, najpowszechniejszego olejku złodziei, który ja bardzo lubię i który używam, i który sam zmieszałem, i który kupiłem osobno i zawsze mi się podoba, więc wpadłem na pomysł, że herbata taka też musi być pyszna. Tyle, że niestety, o ile możemy znaleźć przepis na olejek złodziei, czyli odpowiednią ilość kropel olejku, o tyle nie jesteśmy w stanie tego przepisu przenieść na herbatę, bo jeżeli mamy na przykład w przepisie 40 kropel olejku goździkowego, no to nie możemy dać 40 goździków, ani na przykład 4 gramów goździków, ponieważ zawartość olejku wonnego, lotnego w tych wszystkich wysuszonych substancjach, albo w przypadku cytryny świeżych, jest różna, przez co zadałem sobie trud znalezienia, ile konkretnie
jest olejku w każdym z tych składników i przeliczenia, ile należy go gramowo dodać, aby efekt końcowy był taki, jak gdybyśmy zachowali proporcje z olejku mieszanego z olejków eterycznych. Zamieszane, a w uproszczeniu po prostu podam Wam bardzo dokładny w gramach przepis i to bazujący czasem na ułamkach gramów, ale dlatego, że my przygotujemy tylko 10 gramów herbaty, takiego do zaparzenia sobie tak na raz. Jeżeli Wam się spodoba i zasmakuje, możecie sobie na przykład zmieszać cały kilogram i wtedy już odważanie będzie dużo łatwiejsze. Niemniej biegniemy wszyscy po składniki teraz, żeby nadążać razem ze mną. Będziemy sobie razem gotować herbatę złodziei. Potrzebujecie dokładną wagę, precyzyjną. Potrzebne Wam będą oczywiście składniki. Czarna herbata. Dla nas po prostu cejlońska, wyraźna, przyjemna herbata. Goździki, suszony liść eukaliptusa, suszony rozmaryn, cytryna świeża, ponieważ dla pozyskania olejku cytrynowego używa się skórki cytryny, więc my za pomocą tej tarki również będziemy zdzierać samą skórkę z cytryny oraz laska cynamonowa. Do tego moździerz, żeby rozdrobnić to, co rozdrobnić należy, zaparzacz, no i woda. No i właściwie tyle. Przystępujemy do dzieła. Never thought I'd be the one, but it happened to me. This feeling can't be wrong, it's so clear to see. When I was falling heavy to the ground, you picked me up at the lost and found. I feel alive with you. So you changed my heart. I was on my way on a lonely trip. Now I'm only longing for your tender kiss. Yeah, you changed my heart. Now I know the meaning of eternal love, and it feels just right. Naprawdę uwielbiam ten zapach. Kiedy jeszcze się doda czarnej herbaty do samej mieszanki złodziejów, czy złodziei, to uważam, że w ogóle czarna herbata powinna być w składzie tego olejku. I zarówno octu złodziei, jak i olejku złodziei, no ale kwestia gustu. Ja herbatę widziałbym wszędzie. Pachnie cudownie. Zawsze wybija się przede wszystkim cynamon, ale pozostałe składniki są też wyczuwalne. Nawet jakaś pszczoła próbuje się poczęstować. Tak aromatyczne wyszło. Wyśmienite. No, nie tylko używam tego jako kosmetyku i nie tylko pachnie tak u mnie w herbaciarni, bo psikam, ale nawet pachnie mi tak z czarki. No, jest na pewno dzień złodziei u mnie, jestem w takim nastroju. No, zapytałbym Was, czy piliście już coś takiego, ale nie mogliście, bo ja to wymyśliłem. Dlatego zapytam, czy używacie olejku złodziei, czy może używacie octu złodziei, bo podobno też jeszcze gdzieś ktoś maceruje w occie winnym te wszystkie zioła dla celów bakteriobójczych, ale raczej olejek jest skuteczniejszy i praktyczniejszy. Notabene, o czym nie wspomniałem, naprawdę chroni przed dżumą, ponieważ nie odpędza morowe powietrze, które gdzieś tam naprawdę to nie istnieje, ale odstrasza owady, w tym pchły, które właśnie dżumę roznoszą. Więc jeżeli trapią Was robale, jeżeli trafią Was bakterie, czy jakieś grzyby, czy jakieś roztocza, czy w ogóle lubicie tę kompozycję zapachową, to polecam Wam serdecznie, bo jestem naprawdę z tej herbaty dumny i zadowolony i bardzo mi smakuje. To tyle na dziś. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.